cudo. Horodama, akwarel, co tu jest? Feinste Künstler, Aquarellfarben. Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam wszystkie nowe osoby, bo widzę, że przybywa ich tam powolutku. To jest kanał dla wszystkich tych, którzy chcą malować, chcą się bawić sztuką. Zapraszam do subskrypcji. A dzisiaj powiemy o tym. To jest prezent, który dostałam od mojego kochanego dzieciątka. I mój dzieć stwierdził, że kupi mi farbki. I ja mam tutaj, przy czym od razu muszę zaznaczyć, dostałam 12, czyli ta góra. To były szminkę, które dostałam. Natomiast tu mam szminki, które sobie wlewałam sama. A tutaj mamy Daniela Smitha. Ale dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie szminkę. Takie cudo. Horodama, akwarel. Co tu jest? Feinste Künstler, Aquarellfarben. 24 dot kart. Co mamy w palecie? Paleta jest metalowa z odchylanym tym do rozrabiania dekielkiem. W środku mamy 12 kolorów. Tu w środku mamy ten wyciągany metalowy uchwyt z pustym miejscem na kolejnych 12 półkostek. Z miejscem na pędzel, więc można swobodnie z tym jeździć. Zmieści się dobry pędzel. No i trzeba będzie to odpakować i sprawdzimy kolory dzisiaj. Poza tym, kochani, mam jeszcze, to sobie już sama, w ramach Mikołaja sobie sama dokupiłam kilka. O, tu jest jeszcze jedno. Też szminkę. Kolejnych 5 kolorów. Po 5 ml pakowane, tubeczki. Maleńkie, popitaśne, żeby sprawdzić kolor. A u mnie w mieście jest na szczęście w jednym sklepie dla plastyków. Oni prowadzą całą baterię, wszystkie produkty, jakie tam są dostępne od szminkę, to oni starają się to mieć. Co prawda drogie to jest pieruńsko. No, ale jak będę chciała, to sobie pójdę i kupię normalnie tak stacjonarnie, nie będę musiała gdzieś tam wydziwiać, szukać po niemieckich stronach. Więc zapraszam dzisiaj serdecznie i ja sobie w tej chwili odpakuję te cukiereczki, które tam mam. A jeszcze zapomniałam, w palecie jako gratis był załączony próbnik. To są kropeczki z kolorami kolejnych akwarelek. Tak, żeby sprawdzić, co by sobie tu ewentualnie dokupić. Zobaczymy. Nie wiem, czy dzisiaj, ale jak się uda w czasie zmieścić, to na pewno Wam to zamieszczę. A jak nie, to w następnym, kolejnym filmie. Dobra, ja się biorę za odpakowywanie tych cudów. Tak wygląda akwarelka, którą wyjęłam. Jest jakby troszkę mniejsza niż przeważnie ta kosteczka. Dla porównania Wam te kostki, które ja kupuję. Tu dla porównania kostkę, którą kupuję oddzielnie luzem. Wygląda na identyczną, ale jak zobaczycie wysokość, to jest odrobinę niższa.
ta ze szminkę. Przy czym tak, oznaczenia jakieś są, jest numer 101, natomiast pod spodem jest wytłoczka, że to jest szminkę. Zobaczycie to pod światło, może troszkę. Także z boku tutaj nic nie ma zaznaczone, nie? Tak jak w Rembrandtach na przykład, to nie. Tylko tu. Na papierze mamy nazwa farby Deckweiss, Titan Deckweiss, adres, szminkę www. Tutaj mamy numer farbki, oznaczenie światłoczułości, której klasy to jest farba, 1, 2, tam 3, transparentność i już. A PB, po drugiej stronie mamy, że to jest PW 8 czy 6, PW 6. Bite obróć do góry nogami, tak napisali, bite obróć to. No to bite obróciłam i co tutaj mamy napisane? White. No, że tam dla alergików, bla bla bla. Nic ważnego w tym nie ma. No dobra. To ja sobie wszystko porozpakowuję. Bo wiadomo, oczywiście wiadomo, że będę to wklejać do swojego kapowniczka, prawda? Łomatko. No to jestem już odpakowane wszystko. Wszystkie kolorki mam opisane i możemy jechać. Biała. Biała, no to biała. Nie ma co się od razu w tym wodzie fest, od razu pigmentu mnóstwo. Żółta, numer 209 i ona wygląda bardzo dziwnie, bo wygląda na zielonkawą oliwkową. Natomiast nie jest zielonkawa oliwkowa. To jest 209. Zobaczcie, jaki fest galanty pigment. No po prostu aż zabija. No nieźle. 209. 220 teraz. Wygląda jak pomarańcz na tym. A tu mamy żółty. Po prostu taki słoneczny, ładny żółty. Ładna. Bardzo ładny kolor. Czekajcie, kotem muszę wypuścić, bo się wścieknie tutaj. I już jestem. 220 to był taki ładny, słoneczny żółty, taki jak ja lubię. Ja nie lubię takich cytrynowych żółci. Teraz czerwony, 359. No powiem wam, że pigmencicho to jest 359. Teraz jakiś ciemniejszy czerwony. 354. Coś do karminu. Bardzo ładny kolor. Następnie mamy w palecie niebieski 393. O, i to jest ultramarynka. Piękna. Piękna. Dalej mamy pewnie jakiś błękit pruski albo jakieś ptalo, coś tam. Blue. 484. Tak. Bardzo ładny, niebieściutki, żywy, taki jak powinien być błękit pruski. Następnie pewnie to jest coś zielonego albo turkusowego. Tak, zielony.
Dobrze. No, pigmencicho jest gigantyczne, słuchajcie, gigantyczne. Dalej mam jakiś zielony, jasny, taki trawka. Z żółcią on jest. Bardzo ładny. Co prawda idzie w tą stronę, której ja nie lubię, czyli idzie w stronę żółci zieleń, ale takiej ostrej żółci, takiej majowej, jak było poprzednio. Ta majowa zieleń, co daje po oczach. Teraz jest 657. O, jakaś ochra podobne coś. Jakaś ochra, tak myślę. 657, jakaś ochra. 653. Tu mamy sepię. Bardzo ładna. Bardzo ładna ta sepia. No i nie mamy szarości Payne'a w oryginalnym zestawie. Jest wyłącznie czarny. 780. Teraz pojadę w drugą stronę, jak zwykle. 784, czyli od tyłu zacznę. Cóż to jest? 784. Ach, to jest taka piękna, ciemna, zgniła, butelkowa zieleń. Przepiękny kolor. Dalej mam 495. 495. To jest taki fiolet podbity ultramaryną. Następnie mam 783. To jest szarość Payne'a. 783 szarość Payne'a, która jest szara. Nie ma w żadną stronę odbicia, po prostu szary kolor. Nie ma tutaj podbicia błękitem, czy w niektórych tych jest w stronę brązu. Oni wymyślili sobie, że zrobią szarości te, które się kierują w stronę błękitu, czy w stronę brązu, czy w stronę fioletu. Oni sobie wymyślili, że robią to oddzielnie. I są inne odcienie, które po prostu idą w tym kierunku. Jest szarość Payne'a, chyba blue, coś takiego. Musicie poszukać, bo te szarości są różne. Tutaj są różne szarości Payne'a. Teraz 498. Coż to jest? Przypuszczam, że jakiś ciemny, tak, ciemny, piękny, niebieski granat taki. Trochę w stronę indygo. Bardzo ładny kolor. No i ostatni, który tutaj mam, to jest 910, czyli fiolet. Czyli fiolet. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać. Później sobie to
zrobimy wymywanie. Natomiast na oddzielnym papierku, niech to sobie schnie, wiecie. Na oddzielnym papierze wezmę, zrobię tak jak to poprzednio robiłam, czyli pobawimy się chwilę tymi farbami. Sól dajmy bliżej i zobaczymy, jak one pracują między sobą. Dobra, teraz z tych, które sobie sama kupiłam, spróbujmy. Piękny ten fiolet, głęboki taki. No tu płynie wszystko, słuchajcie. Każda z tych farb przepływa między sobą jak marzenie. No, przypuszczam, że wiecie, no cena z czegoś się bierze, nie? Bo są drogie jak jasna zaraza. Nie wiadomo, z czego brać na te farby, nie? No to co teraz? No to spróbujmy teraz jakiś kolor. Co my tu mamy? To jest ta szarość pejna, widzicie? Ona nie jest, ona jest szara, po prostu. To nie jest kolor, który przypominałby szarość pejna. I teraz stąd coś. I teraz do niego dajemy coś. Coś. Posulmy to odrobinę. Niech sobie popracuje. No, tu już przestało pracować. Może tu popracuje. Sprawdźmy jeszcze, chociaż to prawie, że już wiecie, pewność jest, nie? Zobaczmy. Robię jakąś plamę. No i niech popłyną, które płyną, a które nie. Ten jasno-zielony, zobaczymy, czy on w ogóle płynie. No, jak masło. Jak masło. Który tu będzie cięższy, co? Może ten brązowy będzie cięższy do płynięcia. Ale też ładnie. Też ładnie. O, co by tu? Zielony. Ten Viridian. No płynie, płynie. Płynie, a ten jasny, czerwony. No też. Rozprzestrzenia się. Pewnie najmniej będzie ten zielony. Ten, no to nie jest zielony, to jest żółty, tak? No nie ma co tutaj marudzić i narzekać, wiecie.
Nie ma czego się przyczepić na razie. Kolory przepięknie się mieszają ze sobą. Rozpycha to się w sposób taki, no w jaki powinno się rozpychać w akwarelce. Tak powinny pracować akwarele. I nie wszystkie to robią, nie wszystkie chcą tak pracować, no ale jak widać tutaj chcą. O, zobaczcie, natychmiast minimalnie ilość wody i natychmiast to się no płyną, nie da się ukryć. Fantastycznie się rozprzestrzeniają. Dobra, to jeszcze mokre, niech schnie. A tu musimy sprawdzić jeszcze wymywanie, tak? Dobra. Może tym razem z chusteczką, bo żebym się nie biła z tym pędzlem, bo jedziemy. No i rozpuszcza. No nie wszędzie. Nie wszędzie. Nie każdy kolor. Ten jasny czerwony niechętnie odpuszcza. Zielone odpuściły natychmiast. Ten ciemny czerwony nawet puścił trochę. Ultramaryna ładnie schodzi. Błękit pruski prawie, no może nie do końca, ale tak próbuję. A tutaj jeszcze tą żółtą, tą wściekłą żółtą. Nie cierpię takiego koloru. Dla mnie mogliby nie wkładać w ogóle tego. No ta jasna żółta nie chce współpracować. I tu czarny. No puścisz. No tak, wiecie. To wymywanie jest takie znacznie lepiej niż w innych, nie? W tych poprzednich farbach, które nie chciały odpuścić. To może dajmy im koronkę, tak jak w poprzednim tym. Mam tu jakiś kawałek. Namoczymy to porządnie, bo to do koronki potrzebujemy sporo farby.
widzicie, jak się nabierze więcej farby, to tego pigmentu jest tutaj od diabła i ciut. No dobra, i teraz kładziemy i niech sobie to wysycha. Dodamy jej tutaj trochę tych kolorów. I niech schnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i mamy tu efekty. Tak wyszło. Tak wyglądają szpinki. Kolory są widoczne na ekranie. Bardzo ładnie się rozkładają, bardzo ładnie się mieszają, ale mam wrażenie, że na tym papierze przynajmniej to jest palazzo, 20% bawełny, to na tym papierze siada. Oczywiście szminki jeszcze nie raz będę korzystała, mam nadzieję, że będziecie ze mną. Chcę sprawdzić je na bawełnie, na 100% bawełnie i wtedy zobaczymy, czy też tak pada kolor jak tutaj. Według mnie trochę padły kolory. Mokre są dużo mocniejsze, prawda? Tylko ten fiolet został i te żółcie. Tutaj zostały takie koroneczki, jak widać. Sól, jak widać. No, według mnie spektakularnych efektów tutaj nie ma. Natomiast kolory mnie się bardzo podobają, bo ja lubię takie zdechłe. No. Tak wygląda wymywanko. Zależy od farby. Zależy od koloru, zauważcie. Niektóre się myją, niektóre gorzej. Tutaj te turkusy gorzej, te zielenie żółte gorzej, czarny gorzej. No i to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Bardzo będę wdzięczna za wszelkiego rodzaju komentarze. Piszcie, czy macie farby marki Schmincke. Jeżeli tak, to jakie macie wrażenia? A jeśli nie, to czy w ogóle będziecie się szykować? Ja myślę, że nie ma sensu wszystkich kupować i szkoda pieniędzy na całe zestawy. Jeżeli komuś się podoba konkretny kolor, nie wiem, ultramaryna na przykład, nie? Albo tutaj to te rewerty, to niech kupi sobie ten jeden kolor. Są tubeczki po 5 ml i nie ma potrzeby inwestowania dużych pieniędzy w całe zestawy. Naprawdę. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Bardzo będę wdzięczna za wszystkiego rodzaju komentarze, łapeczki i Wasze reakcje. Do miłego, do zobaczenia. Buziaczki, na razie. Pa, 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 pa.